Cześć siemanko, jak obiecałem, tak robię. Zaraz otworzymy sobie tą paczuchę, więc nie przedłużając, zaczynamy. No i siemanko, z tej strony Retro Gaming Laptop, a to Dell XPI, który ostatnio pokazałem Wam na shortcie. Udało mi się go kupić za 51 zł. Poprzedni właściciel mówi, że zdobył go w zasadzie z jakiejś tam wyprzedaży czy wymianki i generalnie nie ma do niego zasilacza, więc nie może go sprawdzić. Co za tym idzie, kupiłem go w stanie niesprawdzonym. Niemniej jednak i tak cena wydaje się być nad wyraz okazyjna i tak naprawdę, kurczę, no nawet stwierdzony niedziałający sprzęt w tych pieniądzach z tej ery ciężko by było kupić. Być może dopomógł też fakt, że sam laptop był wystawiony w kategorii zwykłych laptopów pod marką HP, więc być może nikt po prostu akurat tam niczego takiego nie szukał. Niemniej, i tak, biorąc pod uwagę, że to była licytacja, udało mi się w miarę dobrze tutaj to zakupić. Zaraz zobaczymy, w jakim stanie jest zakup. Czy jest zgodny z tym, co było na foto? Wydaje mi się, że tak. Natomiast zawsze jest to ryzyko. Dobra, słuchajcie. Mamy tutaj wypakowanego Della XPI CD. No i tak, nóżka jest prawdopodobnie albo wyrwana, albo do przykręcenia tutaj, widzicie? Lata sobie frywolnie w prawo, w lewo. Wierzę, że właściciel nie mógł go sprawdzić z tego względu, że mamy tutaj nieprzerobione gniazdo zasilania. Widzicie? Ono ma tutaj wewnątrz dwa takie rowki. I generalnie moglibyście powiedzieć, że to samo co zasilacze z serii C, ale niekoniecznie, dlatego że wszystkie zasilacze z serii C mają te rowki po bokach, a nie po środku. Co za tym idzie, oryginalnie w tę wtyczkę w to gniazdo nie pasują. Ale zaraz sobie to ogarniemy, spróbujemy sobie to zrobić, jak to się mówi, as simple as possible. Tak, aby to wszystko nam zagrało. Więc tak, tutaj od tej strony widać, że jest w miarę dobrym stanie kondycji. Klapa od baterii jest tu chyba zacięta. Spróbujemy sobie ją tu delikatnie podważyć do góry, żeby niczego nie uszkodzić. No bo tutaj wszystkiego nam szkoda. Bateria rozładowana całkowicie do zera. Nie spodziewałem się absolutnie niczego innego. Jest w miarę dobrym stanie. Może służyć nawet jako zaślepka. Z tyłu tutaj czego nam brakuje? Brakuje nam... W sumie niczego nam nie brakuje, bo mamy klapkę gniazda portów i klapkę stacji dokującej. Także tył mamy absolutnie kompletny. Myślę, że tą nóżkę tutaj damy radę sobie dokręcić. Włącznik jest na swoim miejscu. Tutaj się coś podziało, bo kieszonka jest lekko wywinięta jakby do góry. Natomiast tutaj to gniazdo audio też wyskoczyło z naturalnego prowadzenia. Tu mamy zaślepkę oryginalną dellowską PC-MCIA. Z przodu IRDA, napęd CD, który powinien się otwierać bez prądu. O, otwiera się. Napęd jest cały, ma głowicę, co jest bardzo ważne, dlatego że w tych laptopach nie ma standardowych napędów typowo takich znanych z laptopów tamtych czasów. On jest zintegrowany tutaj jakby kompletnie z tą stacją FDD i nie da się go tak prosto dokupić czy wymienić, więc ważne, aby był kompletny. Co tu więcej? Aha. Otwieramy i powiem Wam szczerze, że na zdjęciu sama matryca wyglądała jakby była pęknięta, natomiast teraz już widzę, że ona jest po prostu najzwyczajniej w świecie zakurzona. Więc no, jest szansa, że to w jakiś sposób tutaj zaskoczy. Kieszonka... O kurde, patrzcie. No i mamy niemałą niespodziankę. Mamy tutaj oryginalny dysk IBM Travel Star o pojemności 1,44 GB, co daje nam tak naprawdę maksymalny dysk, jaki był montowany w tym laptopie. Ciekawe, czy on jest sprawny, słuchajcie. Kurde, wychodzi na to, że ten laptop jest całkowicie kompletny. To by było naprawdę świetne.
Wiadomo, że tutaj będzie trzeba popracować nad tymi plastikami, ale na razie nic tutaj nie mam zamiaru kombinować. I zrobimy tak. Sprawdzimy jeszcze. Proszę bardzo. Jeszcze nawet mamy pamięć RAM. Jest jedna kostka, która jest pojemności z tego, co mi się wydaje, 32 MB. Wewnątrz laptopa również jest chyba tyle wbudowane. Są to o tyle nietypowe pamięci, że jak widzicie jest to EdoRAM jeszcze tej pierwszej generacji, więc zasadniczo bardzo ciężko dostępny. Co za tym idzie, fajnie, że jest, bo pewnie ciężko by go było w tej chwili dokupić. Ale okej, mamy co mamy. Spróbujemy sobie teraz przygotować to gniazdo zasilania i zobaczymy, czy on tak naprawdę działa. A jeżeli działa, no to sprawdzimy, jak to tutaj wygląda faktycznie z tymi parametrami. Ok, na razie tutaj nic nie będziemy kręcić. Słuchajcie, do przerobienia gniazda użyję sobie dłuta elektrycznego z takiego zestawu wosków. Już wcześniej pokazywałem, jak się to robi na kanale, natomiast dla nowych subskrybentów, dla tych, którym się nie chce szperać szukać, to wytłumaczę, o co chodzi. Rozgrzewam sobie końcówkę tego dłutka i tak naprawdę podbieram te dwa rowki do zera w tym gnieździe. W momencie, kiedy sobie to uczynię, będę mógł używać standardowego zasilacza z Della z serii C. Co prawda tutaj dla wprawnego oka widać, że input jest 18,5 V, a te standardowe zasilacze dellowskie mają tych voltów 20. Natomiast sama przetwornica i sam układ na płycie głównej pozwala bez żadnego problemu i szkody dla laptopa stosować zasilacze do 23 V włącznie, więc nie będzie to absolutnie żadnym problemem. Plus z plusem się zgadza, minus z minusem się zgadza, więc będzie absolutnie ok. Nie przedłużając, przyspieszymy sobie samą kwestię przeróbki tego gniazda. Pokażę na koniec, jak to wygląda po ścięciu i sprawdzimy, czy to w ogóle działa. Jak widzicie, gniazdo jest już tutaj wycięte, spasowane do wtyczki. Wtyczka nam tutaj wchodzi, nie wiem czy do końca. Zaraz sobie to jeszcze sprawdzimy. Też gumki pod laptopem widać, że już są bardzo zużyte, bo zaczynają nam tutaj brudzić stół, ale to myślę, że nie jest problem. Spróbujmy, czy ten pacjent nam działa. Pacjent nie reaguje nam w ogóle na napięcie. Być może wtyczka jest jeszcze za płytko wyrzeźbiona. Spróbuję ją podrzeźbić troszkę głębiej. No i dobra, słuchajcie, wtyczka jest lekko poprawiona. Dochodzi głębiej. Wydaje mi się, że ciągle powinna się świecić tutaj dioda ładowania baterii, ale bo akurat baterię wsadziłem z powrotem do środka. Natomiast, no, może nie. Kurde, patrzcie. Poszedł. Pali. Ha! O skurczybyku. On żyje. Wiecie co? Ja pierdzielę. Mamy tak, Dell Latitude XPI CD, Pentium 150 ST i 32 MB pamięci RAM, czyli kostka ma 16 MB, wbudowane w płytę jest również 16. Wiecie co, spróbuję tutaj na chwilkę przypauzować i przeczyszczę matrycę, żebyście Wy też trochę więcej widzieli, bo ona jest cała z kurzu. Ja co prawda widzę wszystko, natomiast Wy z tego co widzę na kamerze niekoniecznie. No i słuchajcie, co ciekawe, jak widzicie, to żyje. Wejdziemy. Czekaj. Mamy tak. Mamy tutaj. Wykryło dysk twardy. Mamy dysk o pojemności 1,44 GB, czyli 1443 MB. Mamy dyskietkę, którą nam również wykryło. Mamy CD-ROM, który tutaj nam pokazuje. W sumie nie, CD-ROMu nam tutaj nie pokazuje. Wszystko tu jest puszczone po komie. Mamy kartę graficzną, która będzie pewnie jakimś klonem NeoMagica o pojemności 1,1 MB, czyli bodajże tak jak w wersji z Pentium 166. Sprawdźmy, czy jeszcze coś tutaj mamy w tym BIOSie.
Kurde, no generalnie tutaj nam to chodzi. Alt P, nie mamy tutaj więcej stron. Dobra, spróbujmy. Czy coś tu mamy w stacji? Nie, no stacja jest pusta. Co za tym idzie, dysk chyba również jest pusty. Ale generalnie to działa. No i słuchajcie, pomimo tego, że nie mamy tutaj systemu operacyjnego, być może uda się go zainstalować ze względu na to, że dysk na ten moment wydaje się być sprawny. Jeżeli tak będzie, jeżeli stanie się tak, że ten dysk będzie sprawny i tutaj sobie system będziemy w stanie bez problemu postawić i wszystko nam tutaj będzie śmigać, uważam, że możemy zrobić pewien myk, a mianowicie jeżeli ten kanał w pewnym momencie osiągnie 1000 subskrypcji, zrobimy sobie konkurs, w którym do wygrania będzie ten właśnie Dell XPI. Dlaczego jestem skłonny podarować komuś tego Dell XPI? Ano dlatego, że tak naprawdę mam już takiego Dell XPI z Pentium 166 w MMX-ie i nie będę sobie robił dubli. Natomiast ten udało się pozyskać bardzo okazyjnie i generalnie na którymś z kolejnych filmów ogarnę go do porządku, a w momencie, kiedy ogarnę go do porządku, zainstaluję sobie tutaj system operacyjny, skonfiguruję ten system, sprawdzimy jakiś gameplay, bo wiadomo, tutaj gry DOS naprawdę robią robotę i wtedy, w momencie, kiedy kanał osiągnie 1000 subskrypcji, zrobimy konkurs, do wygrania będzie ten właśnie oto Dell XPI CD. Myślę, że jest to jeden z lepszych retro laptopów do gier ery DOS i wczesnych Windows. I myślę, że ktoś, kto śledzi ten kanał, jest tutaj z nami wszystkimi i jara się retro zajawką, tak jak ja, będzie bardzo zadowolony, że będzie miał okazję wygrać sobie takiego właśnie Della. Na ten moment myślę, że będę już kończył. Jeżeli filmik się podobał, łapa w górę. Jeżeli macie jakieś sugestie odnośnie tego, co właśnie powiedziałem, albo jakiś własny pomysł na content, pozostawcie wszystko w komentarzu. Na pewno wezmę to pod rozwagę. Nie jestem człowiekiem, który uważa, że jego racja jest najracniejsza, więc przyjmę każdy argument, niezależnie czy to będzie argument pozytywny czy negatywny. Na ten moment tyle. Dzięki. Cześć.